Privilege to come here. Dzień dobry Państwu, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem. I just want to say, first of all, that I don't want you to think for a minute that things are perfect in London and that things are perfect in British schools. Certainly when I mentioned to colleagues in London that I was coming to Poland and Warsaw, there was a real interest in this visit because certainly there is a real appreciation, I think, in England, in the UK, and recognition for the work that you are doing within education in Poland and that growing reputation for the excellent work that you're doing here. Chciałem przede wszystkim powiedzieć, zaznaczyć, żeby Państwo nie myśleli, że wszystko w Wielkiej Brytanii działa wspaniale i wszystko jest ok, ale z drugiej strony chciałem powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii jest rosnący szacunek i docenienie sukcesów polskiego systemu edukacji i to jest widziane w Wielkiej Brytanii, że Polska się rozwija. So my name's David Bartram. I'm assistant head teacher at a very large secondary school in London, in quite a deprived part of London. I'm going to speak to you a little bit about that. And then also I'm something called the SEN, or Special Educational Needs Director for the London Leadership Strategy, which is an organisation of practitioners that work across London schools and across the south of England to support schools within a range of programmes. We've worked with approximately 1,000 schools since 2003. Zawodowo zajmuję się dwoma rzeczami. Sam jestem nauczycielem w szkole w Londynie. Oprócz tego jestem członkiem London Leadership Academy. Jest to organizacja zrzeszająca 1000 szkół w Londynie i naszym celem jest poprawa sytuacji w zakresie agresji w szkole na terenie Londynu, szczególnie w obszarach o szczególnym zagrożeniu agresją, czyli dla Warszawy to pewnie będzie rodzaj Pragi na przykład, południe. Czyli Pan pracuje w londyńskiej Pradze południa, jak ktoś rozumie, co to znaczy. So just what I'd like to do this morning is just share, first of all on a very practical level in my own school, some of the things that we have found to be really useful to support children with challenging behaviour. And then also share some of the lessons learned from London and tell you what a difficult place London was in 2003 and some of the reasons I think behind why now that is the leading performing region in the United Kingdom. Chciałem Państwu opowiedzieć historię sukcesu, która ma swój początek w 2003 roku, kiedy Londyn był jednym z najgorszych obszarów Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o agresję w szkole, a dzisiaj po prawie ponad 10 latach jest jeden z liderów Wielkiej Brytanii. So just a little bit of context about my own school, because I think context is really important here. First of all, it's a large secondary school, so 1,420 pupils. We're a secondary school, so we work with children from the ages of 11 to 18. Więc to, żeby Państwo lepiej zrozumieli to, o czym mówię, pokazuję Państwu kontekst, w jakim pracuję. Pracuję w szkole Lambton School. To jest szkoła, która ma 1420 uczniów. What are the other facts you would like to mention? So 32% of the children, so about a third of the children at the school, we say, are eligible for free school meals. That means that in England, if you like, the families are below the poverty line, that they come from significant area of deprivation. Miernikiem ubóstwa Wielkiej Brytanii jest odsetek uczniów, którzy otrzymują bezpłatne posiłki w szkole. I tutaj w tej szkole jest to bardzo wysoki, 32, po lewej stronie czwarty od góry, 32,2%. 1/3 uczniów otrzymuje bezpłatne posiłki, co jest dowodem na to, że to są dzieci z bardzo ubogich rodzin. 60% of the children do not have English as their first language, so we have that as a challenge as a school. And 20% of the children have some sort of special educational need as well. 60% uczniów, dla 60% to język angielski nie jest pierwszym językiem, to są dzieci emigrantów. In May 2013 we have the inspection service in England is called Ofsted, and we received our third outstanding judgment last year, so the very highest judgment you can get is outstanding, and for those children that are eligible for free school meals. In the country we were in the top 100 schools for how they did in terms of how they progressed at school. Tym niemniej, to powiedziawszy, z jakim mamy do czynienia środowiskiem, warto powiedzieć, że jesteśmy jedną ze 100 najlepszych szkół, jeżeli chodzi o postępy w nauce.
And there's a quote from the Ofsted report just down the bottom, which I picked out with regards to behaviour. So this talks about how those particular students are very mature, how they have good social skills, good humour, and that their behaviour in lessons is particularly good. I ich zachowanie jest bardzo pozytywne, mają poczucie humoru. What are the other things about the students? So in terms of the quality of their behaviour, they're able to self-regulate their behaviour in school. Regulować panować nad swoim zachowaniem. So in terms of how we got there as a school and how we achieved, I think, which is pretty good behaviour across the school, and I would have to say at this point that absolutely, you know, behaviour is not perfect and we still have our challenges within this quite sort of challenging environment that we're working within. Nadal nie uważamy, że sytuacja jest idealna, nadal są problemy. Just want you to talk through these 5 areas. These are 5 areas that I think were steps towards us achieving where we are as a school at the moment. Te 5 obszarów, które Państwo widzicie, to jest właśnie 5 kroków, które prowadzą do polepszenia sytuacji. So these are not exhaustive, and you could probably pick a different 5 or 10, but actually these are things that for us were important. Te 5 kroków może nie obejmują całej sytuacji, całego zjawiska, ale mogą być pomocne bardzo. So the first one I was going to talk through is collaboration. I know the Chancellor spoke earlier about the importance of learning from each other. Pierwszy z tych kroków to jest współpraca i uczenie się między sobą. And a big part of our work has been how we have linked and worked with other schools across London where we feel we can learn something from, including special schools, for example, for children that have very challenging behaviour. Współpraca obejmuje zjawisko uczenia się od innych szkół. Współpracujemy z innymi szkołami i dobre praktyki od nich czerpiemy. The second aspect is a flexible curriculum, and actually how vital trying to personalise that educational experience for that child for us has been. Drugi krok to jest elastyczny program nauczania i dostosowanie jego do indywidualnych potrzeb ucznia. The third is actually really trying to understand where the behaviour comes from. So sometimes the behaviour can be as a result of an underlying difficulty, such as a difficulty with speech and language or dyslexia. Trzecim krokiem jest pełne zrozumienie przyczyn złego zachowania. Czasami może to być na przykład brak zrozumienia języka angielskiego albo dysleksja. The fourth aspect, which is absolutely critical for us, is how we work alongside and with parents, because for many of the parents of the children with challenging behaviour, we found that they have not always had very good experiences of schools themselves, so haven't always wanted to engage. Czwarty krok to jest dobra współpraca z rodzicami, bo często się zdarza, że rodzice sami mają złe doświadczenia ze szkołą i to emanuje później na ich relacje ze szkołą również. And finally, despite all of the support, it's also having really high expectations of children's behaviour in school. So yes, there's a need sometimes to put that arm around the child and look at that supportive approach, but also actually we found that children they want strict teachers, they want a clear boundary in the classroom. And I think Philip will pick up on some of that in some of his talk. A trzecim to jest kwestia dyscypliny w klasie. Niektóre dzieci po prostu oczekują, żeby była wysoka dyscyplina, czyli wyższe standardy. I am sure that some of the things that I'm going to talk about you will be doing anyway. So we're also looking to share and hear some of the ideas. Jestem przekonany, że Państwo wiele z tych rzeczy sami w praktyce wdrażacie, więc bardzo chętnie podyskutuję o tym później. Okay, so this is a map of London, and London is quite a complex city with a range of different educational provision. What is the population of London? Population of London is around about 9.5 to 10 million, I think. To jest mapa Londynu, dla polskich słuchaczy to jest gdzieś około 10 milionów, czyli populacja Węgier. And it's split into 32 different boroughs, 32 different areas. 32 dzielnice po naszemu. London actually educates 1.3 million children. How many? 1.3 million. 1,3 miliona dzieci jest w Londynie, czyli taka jak prawie populacja Warszawy. And at the moment in UK, 9 million children are educated in schools.
a w ogóle w Wielkiej Brytanii jest około 9 milionów, czyli prawie co 10. dziecko w Wielkiej Brytanii się uczy w Londynie. And London has been on a real journey, both in terms of its quality of its education and its provision, but also its, if you like, standards and levels of behaviour if you take certain austere judgments. Więc w Londynie były bardzo duże turbulencje, jeśli chodzi o kwestie związane z zachowaniem dzieci. To był bardzo problematyczny region. So if you have a look at this particular graph here, it will show that in London, which is the area of highest poverty in the UK at the moment, in 2001 it was the worst performing region in terms of exam results. So on the left hand side there, it's showing the percentage of children that get good examination results. We have a level in England, 5 GCSEs, so that shows on the left hand side a level, and across the bottom there are the different regions of England. A tutaj ten slajd pokazuje wyniki nauczania w Londynie i widzimy, że Londyn jest pierwszym słupkiem po lewej stronie na tle innych, czyli gdzieś tam w środku jest Anglia, inne regiony Wielkiej Brytanii. I ten slajd pokazuje, że Londyn w 2001 roku, jeśli chodzi o wyniki nauczania, był najsłabszy w Wielkiej Brytanii. So if we're just going to move now to 2013, you can see how inner London has jumped right up. So from the worst performing region in 2001. A w 2013, jak Państwo zobaczyliście, 2001 was the lowest performing region in London. 2001 był pierwszy z lewej, czyli najsłabszy, a na tym slajdzie jest trzeci z prawej, czyli jest jeden z najlepszych po 10 latach. And actually inner London, with all of its poverty and challenges, is now only outperformed in terms of its results by outer London. A jeśli chodzi o wyniki nauczania, jest Inner London to jest centrum Londynu, to jest ta właśnie część Londynu, która jest najbardziej dotknięta kwestiami ubóstwa i prześciga wewnętrzny ten Inner London, tylko ten zewnętrzny Londyn, czyli te przedmieścia, gdzie są klasa średnia i wyższa rezyduje. Więc tylko dzieci bardzo bogatych Londyńczyków są lepsze niż dzieci biednych Londyńczyków w Wielkiej Brytanii. Taki jest wniosek. And these are the behaviour judgments for our inspection service in England. And you will see also that London, in terms of the outstanding behaviour, so the best judgment that you can have for a school, London is second in the country in terms of its region from this result from 2014. Więc ta statystyka znowu po lewej stronie, pierwszy słupek po lewej mamy przykłady regionów, czyli powiedzmy no nasze województw, powiedzmy ten poziom. I Londyn jest jednym z znowu najlepszych. Outstanding behavior to znaczy wyjątkowo dobre. Outstanding means good. The very best, yeah. Najlepszy z najlepszych zachowań. I tutaj mamy bardzo dobre wyniki, 37%. And the question for that, is why? Because actually, London has faced many more challenges than other regions across England. So, for example, high levels of immigration, greater levels of poverty, and we also know that there is a big overlap between poverty and also those children that are identified as having a special educational need as well. A pytanie znowu, dlaczego tak się stało, skoro Londyn ma największe problemy społeczne, jeśli chodzi o edukację, to znaczy emigracja i ubóstwo. So before I move on to just some of the practical things that we're doing in my school, this is to try and explain one of the reasons why we think London has been so successful, both in terms of the quality of its teaching and its levels of behaviour. Jest bardzo duża korelacja pozytywna pomiędzy niskimi dochodami a wynikami, czyli że ci, którzy są ubodzy, dzieci z ubogich rodzin mają też słabsze wyniki nauczania. Ale z drugiej strony jest duże zróżnicowanie. So first of all, I'm going to go slowly through this bit because there's a few bits to explain. So on this slide here, each of those dots represents a school. Każda z kropek reprezentuje jedną szkołę w Londynie. And on the further you are over to the left-hand side, the more affluent the school. Do you have a laser? Yep. Can you show? Here. Once again. So
The further you are over to the left-hand side, Im the more bardziej się affluent the zbliżamy do school. lewej strony, The further over to the right you are, the high level of deprivation and the poorer the school. najbiedniejsze szkoły są po prawej stronie, and the lower deprivation is on the left. So lower, so this would be fairly, if you like, rich areas, and this is poor areas. Po lewej mamy bogatsze obszary Londynu, po prawej biedniejsze. And if you are above the line, then your school is doing very well in terms of the progress that children make. And if you are below the line, your school is not doing so well in terms of how children. Powyżej czerwonej linii widzimy szkoły, które mają lepsze wyniki nauczania, powyżej średniej, a poniżej linii szkoły, które mają gorsze wyniki. So the initiative very much in London was to say actually these schools are in very high deprived areas with very challenging contexts, but are doing incredibly well. I te szkoły powyżej są jednocześnie pochodzą z regionów najbiedniejszych Londynu, co powinno dziwić. These schools down the bottom are in a similar context, very high levels of deprivation, but their performance with children is particularly poor. A te szkoły poniżej też pochodzą z tych samych biednych regionów, ale widzimy na osi Y widzimy duże zróżnicowanie, czyli obie szkoły potrafią być w tym samym regionie, jedna może być bardzo wysoko nad tą linią, a druga może być bardzo nisko, a warunki społeczne są takie same. So our focus, our work across London and beyond has been, when we talked about the importance of collaboration, and I think this is really important when it comes to improving your behaviour in schools in Warsaw, is actually what are these schools doing that these schools are not? And how can you work together? Co robią te szkoły wysoko po prawej, na górze po prawej, takiego, czego nie robią te szkoły po prawej na dole. This could be looking at levels of exclusion or poor behaviour or low attendance, and actually linking up these schools with those wherever possible. And that is one of the key reasons why London has shifted so considerably over the last few years. I kluczem do sukcesu jest połączenie tych szkół z góry z tymi szkołami na dole. Czyli po prostu promowanie współpracy pomiędzy tymi szkołami. So that was number one, that's the collaboration and working together, okay? The second aspect I wanted to talk to you about was, on a practical level now, the flexible curriculum and trying to personalise the curriculum for the children in our care, how important that has been for us. Więc pierwszym z zadań, które sobie postawiliśmy, było dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. So this graph here shows by age the number of permanent exclusions in England. So actually when things go particularly wrong and schools have to, if you like, kick out children and remove them from the school because the behaviour is so bad, this is the graph that shows the number of those permanent exclusions across England by age. A te słupki exclusions, głównym słowem, które tu wyjaśnia ten wykres, to jest exclusions, czyli całkowite usunięcie ucznia ze szkoły z powodów właśnie wychowawczych. I to pokazuje cała Wielka Brytania. So what is 12, 13, 14? So age 12, age 13. A słupki na osi X to są wiek uczniów, czyli najwięcej takich uczniów jest w wieku 14 lat na przykład, a na przykład 6-letnich jest bardzo mało i 16-letnich. So just for 1 minute, if you could just talk to the person next to you about what are your observations of that chart, what questions would come for you as practitioners or colleagues about the information on there. Just talk on your take to the person next to you. Pan David ma dla Państwa takie zadanie. Zastanówcie się Państwo, patrząc na ten wykres, jakie macie swoje hipotezy wyjaśniające to zjawisko. Jakie są wyjaśnienia, no właśnie takiego, a nie innego układu, że jest 5 mało, 6 mało, 7, 8, 9 już zaczyna rosnąć, 10 zaczyna rosnąć i nagle wystrzał przy 12, 13 i przy 15 spadek ostry i tak dalej. Jakby Państwo mogli między sobą do sąsiada porozmawiać i zastanowić się, co z tego wynika. Ja to przetłumaczę. So, okay, just yeah?
wydaje nam się, że to też ma związek z wiekiem dorastania i z tym okresem, tak jak u nas jest wiek gimnazjalny, tak? Czyli taki najtrudniejszy moment dla systemu kształcenia. I think it's intrinsic to the personality of grown people at that age. Become teenagers and so on. Yeah. Okay. Yeah. Inne jakieś hipotezy? Tak? Nie ma takiej zmiany jak u nas, że jest z podstawówki do gimnazjum. Wynika to z systemu szkolnego. Maybe this is about the education system. There's a change of school. Kids go to another type of school. Yes. So this point is really, really important. Although the exclusions are at their peak at the age of 14, and that age does play a part in that, the biggest jump is between biggest incremental jump is between the ages of 11 and 12, where children go from primary school to secondary school. Rzeczywiście Państwa obserwacje są bardzo trafne. Największy skok jest pomiędzy 11 a 12 rokiem życia. And there are many reasons we found for that. So for example, if you unpick that figure, 80%, 8 out of every 10 of those children that had Poland's exclusions had some sort of special educational need. I jeżeli spojrzymy się na strukturę dzieci, czy uczniów, którzy zostali jakby permanentnie wyeliminowani, to 80% z tych właśnie, którzy wypadli z systemu edukacji, to były dzieci, które miały specjalne potrzeby edukacyjne. So in our primary schools, children went from having one teacher who knows the child really, really well, with really good relationships, who knows the family and the parents really well, Czyli taka historia, w wieku 11 lat dziecko uczęszcza do jakiejś szkoły, gdzie nauczyciel dobrze zna dziecko, ma dobrą relację z dzieckiem, nagle przechodzi do wieku 12 lat do nauczyciela, który kompletnie nie zna tego ucznia i nagle skok jest. Then move to secondary school, where they have to make lots of different relationships. Dziecko musi nawiązać mnóstwo nowych relacji społecznych. And many of the teachers themselves had very different expectations of the children. I zupełnie inne oczekiwania są ze strony nauczycieli niż poprzednich nauczycieli. For many children, for example those with Asperger's syndrome, they found it very difficult to manage the change and the different classrooms that they have to go to. No, so that's okay. So just need for consistency. Asperger's. Yeah, children with autism and so on, particularly difficult. Okay, so one of the things that we have concentrated on in our own school and in others is actually trying to personalise the curriculum at that point for those children that we feel are vulnerable. I bardzo ważne jest właśnie w tym momencie dostosowanie programu nauczania do właśnie tych dzieci. To jest kluczowy powód. A z czego wynika ten wiek 16 lat? Czy tam już nie ma nim obowiązku szkolnego? What is your comment about 16-year-olds? 16 is that actually in England we tend to be a little bit more flexible again with our curriculum because a lot of our college placements open up to children at the age of 16 and we're able to offer them something different to the standard, sometimes rigid curriculum that we have in schools. W Wielkiej Brytanii wcześniej niż w Polsce zaczyna się przygotowanie do studiów wyższych. Tam już na wieku 16 lat zaczyna się dostosowywać program już do następnego etapu, czyli szkół wyższych, a to oznacza z kolei, że dostosowanie do indywidualnych potrzeb ucznia już wcześniej jest bardziej popularny. So one of the things that we do in year 7, so when we shift, when we move, those children arrive for the first time, we very closely identify those children that might benefit from a slightly different pathway. Age 7? Age 11, so in year 7. W wieku 11 lat w Wielkiej Brytanii bardzo dbamy o zidentyfikowanie tych specjalnych potrzeb uczniów. So one of the things, for example, although we have 240 children that come to us at the age of 11, about 15 children have a very bespoke, personalised curriculum that is where they are withdrawn for 40% of their lessons. I don't want to lose it in translation. That's okay. Statystycznie ujmując, jak mamy klasę 24 uczniów, to na tych 24 15 uczniów
ma już dostosowane do indywidualnych potrzeb swoje programy nauczania. They're actually taught by a teacher who is primary school trained. Są prowadzone przez specjalnego nauczyciela, który jest jakby specjalistą w prowadzeniu takich dzieci. And 40% of their lessons are now in just one room rather than having to go all the way around the school. We are talking about this 15. These are the 15, yeah. Z tej 15 uczniów, jak popatrzymy znowu statystycznie, 40% programu nauczania dla tych uczniów ma charakter indywidualnych zajęć. Dla tych uczniów. 40%. This is just one example of the different types of the curriculum that we have within the school now. I to jest jeden z przykładów na to, jak dostosowujemy programy nauczania do specjalnych potrzeb uczniów. I'll play just like 1 minute I of teraz this. pan David puści Państwu Just 1 minute. filmik tylko. Just her talking about how it works. Proszę posłuchać, jak to działa. The Year 7 Nurture Group aims to bridge the transition from primary to secondary school for our most vulnerable pupils by reducing the number of subject teachers they have and the number of classrooms they have to visit. These pupils are fully included in their tutor groups and will be in mainstream lessons for about 70% of their timetable. However, they meet as a group when their tutor groups are in English, geography, history and French or German lessons. Pupils are identified through their current levels of achievement in literacy and numeracy. They will generally be working significantly below the levels expected for their age, and the majority of them will have some special educational needs. These pupils are closely monitored during the first 2 weeks in September, and their reading, comprehension and spelling skills are assessed. Following this, parents and pupils are invited for an interview so we can explain about the Nurture Group and how it works. The Nurture Group curriculum focuses on developing literacy and numeracy skills, confidence, independent learning and social interaction skills. We believe that all these skills are essential for successful transition to mainstream secondary school and also for later reintegration. The pupils follow theme-based projects for English, media studies and humanities and also follow specific literacy and numeracy programmes. One lesson of circle time each week aims to develop confidence and social interaction. Some pupils may also be offered some input from the Communication Centre team if language needs have previously been identified. As part of the Nurture Group curriculum, the pupils are offered the opportunity to take part in a residential trip to Jamie's farm in Wiltshire. This has proved invaluable in developing confidence, as well as giving them once-in-a-lifetime chances to help deliver lambs. The pupils return to the mainstream curriculum in June, when the Year 8 timetable starts. However, they continue lessons to develop their literacy skills rather than starting French or German. To support them at this time, we ensure that subject teachers are all given up-to-date information and helpful strategies for each pupil. Teaching assistants may be in some of their lessons to give additional help and reassurance. Over the past 3 years, we've found that all pupils are ready for the move back to mainstream and continue to surprise us all with their confidence and resilience. Była ta mowa w tym filmiku o identyfikacji specjalnych potrzeb. Na początku września przez 2 tygodnie uczniowie są poddawani testom, sprawdzaniu ich umiejętności. Są dokonywane wywiady z uczniami, a także z rodzicami. Stawia się duży nacisk na pewność siebie i społeczne interakcje, czyli rozwija się umiejętność uczniów nawiązywania relacji społecznych między uczniem a otoczeniem. So these on the slide here, these are real children, and those children at the top are the children that did receive this alternative curriculum. I to pokazuje statystykę i na dzieci, these are the actual names. These are, so I've changed the name slightly, but imiona zostały zmienione, żeby zachować anonimowość, ale to są statystyki dotyczące prawdziwych dzieci. One more comment about this. And the children at the bottom are children that would have received that provision, but it wasn't available at the time. Aha, te dzieci na dole statystyki to są dzieci, które mogły otrzymać takie wsparcie, o którym była mowa w filmie, ale z różnych powodów nie otrzymały.
a dzieci na górze otrzymały, miały szczęście i dostały takie wsparcie. Their profiles very, very similar. Miały warunki wejściowe, były takie same, ale wyłącznie ta interwencja na tym etapie, o którym była mowa, spowodowała takie zróżnicowanie. So we compared those children in terms of the data that received that support, that new curriculum, and the children that would have had that curriculum if it had been available for them the year before. So you compared them? We compared them. I didn't tell them. Yeah, okay. And what you can see, first of all, is that in terms of this is the attendance percentage. Pierwsza kolumna w tej tabeli pokazuje frekwencję na zajęciach. And much higher for those children that received the Widzicie different Państwo, curriculum. jest wyższa niż w tej drugiej grupie. You can see the difference in terms of punctuality and engagement, in terms of wanting to Liczba come to school. spóźnień na zajęcia jest też, różni się, 8,6 do 17,54. But also, really importantly, I think, the incidence of negative behaviour. CDS to są, this is CDS, yes? Oh, negative behaviour here. A prawa kolumna to są zjawiska i my comment, okay? Oh, no, wait. Wcześniej mówiliśmy o pomiarze w ogóle agresji w szkole. To jest świetny, to jest taki mój komentarz już, jakby, nie jest to tłumaczenie, ale żeby Państwo zrozumieli kontekst, że tu jest pokazane też, jak się mierzy te zjawiska w liczbach i tam na przykład ta pierwsza kolumna z prawej pokazuje negatywne zachowania, czyli w liczbach naturalnych, liczba negatywnych zachowań, która wynosi średnio 1/5, 0,2, a na dole mamy 12,54 negatywnych zachowań u tych dzieci. To są po prostu incydentalne przypadki, gdzie coś źle się zadziało w klasie z dzieckiem. So in this instance, this was not about looking for different types of punishments. This was about trying to get a curriculum that supported those children at that point where they moved from primary school to secondary school. I jedynym czynnikiem wyjaśniającym te różnice jest właśnie stworzenie specjalnego programu nauczania dla tych dzieci, szczególnie na górze, w górnej części. And it's important to remember these children were not withdrawn for 100% of their time, so only 40% of their A lessons. pamiętajmy, że gdy mówimy o indywidualnym toku nauczania, to nie mówimy o 100%, tylko 40%, to co było wcześniej powiedzieć. 60% innymi słowy, one ciągle są w normalnym toku nauczania, tylko te 40% specjalnych zajęć wpływa na tą pozytywną zmianę. So that's the importance of curriculum, and the other thing that we look at within that curriculum is often giving children a very different type of learning experience as well. W ramach tego, gdy mówimy o indywidualnym toku nauczania, mówimy o dostarczaniu indywidualnych doświadczeń dzieciom, wyjątkowych, niespotykanych doświadczeń. Many of the children in that group or in London and that live in poverty or have often challenging behaviour with us will never have actually been outside of London at all. Na przykład wiele dzieci z tych właśnie zaniedbanych środowisk nigdy w życiu nie było poza Londynem. I teraz jeżeli mówimy o indywidualnych doświadczeniach, to co na slajdach jest pokazane, to jest dla nich pierwszy raz w życiu. Widzą rzekę, łąkę i tak dalej. This is an example of, so we take the children away for a week to an organisation called Jamie's Farm, and they are based on a farm working with a range of people and animals and so on, but actually there's also educational psychologists that work alongside this organisation to support those children's development and encourage their self-esteem. Na przykład te zdjęcia pokazują to są ilustracje z jednotygodniowych wyjazdów takich dzieci na specjalną farmę, to nazywa się James Farm, i tam dzieci przez tydzień przebywają, pracują na farmie, widzimy tutaj są owce, ale jednocześnie na tej farmie są obecni psychologowie edukacji. And those people are observing them
providing advice. So they observe the children and provide advice, and also I it's są a doradcami ci psychologowie edukacji na tej farmie. fantastic opportunity for the staff who go on that to build relationships with the children. And the teachers are with them. Teachers go with them as well. I nauczyciele ze szkoły również są obecni. To nie tak, że szkoła jest zamknięta, tylko szkoła przenosi się na tą farmę. I to jest świetna szansa na budowanie relacji w innym kontekście, pozaszkolnym między nauczycielem a uczniem. Okay, so number 3 is about comprehensive support and intervention. Trzeci krok tego, co było na początku mówione, to jest holistyczne wsparcie dla systemowe dla całego zdarzenia. And in England we have made things very, very complicated when it comes to working with children with special educational W Wielkiej needs. Brytanii strasznie sobie skomplikowaliśmy życie. The most important thing for us is how we train and support our classroom teachers to realise that actually all teachers are able to teach the vast majority of children. Actually, we don't always need this very specialised knowledge. Skoncentrowaliśmy się na bardzo specjalistycznym kształceniu wiedzy eksperckiej wśród nauczycieli i cała jakby koncentracja poszła na dawanie wiedzy, coraz bardziej specjalistycznej wiedzy nauczycielom. However, so these are all the different types of special needs in theory that are in the UK. I tu widzicie Państwo całą listę, całą inwentarz różnego rodzaju specjalnych potrzeb z psychologii wziętych. But you can move all of those into these 4 groups. Ale tak naprawdę je można pogrupować na te 4 grupy. So the area around cognition and learning. Pierwszy obszar to jest poznawanie i uczenie się. The area of communication and interaction. Druga obszar to jest komunikacja i interakcje. The area of social, emotional, mental health, which is what you I think particularly interested Zdrowie in społeczne, emocjonalne i umysłowe. And the area of sensory and physical. Zmysłowe i fizyczne, nie wiem jak to przetłumaczyć, bodźce, coś takiego. So one of the things we try and do in schools in terms of our support is ensure that we have a balance of advice but also support for children so that because most will fall into those 4 areas. I uprościliśmy całą tą sprawę, jeśli chodzi o wsparcie nauczycieli do tych 4 obszarów, które przed chwilą zostały wymienione. To bardzo upraszcza zarządzanie. So this diagram on here is my department in London. This is the school, and this is just my area that I'm responsible for, which does include a range of special needs, including behaviour. I tu jest pokazana struktura zarządzania w szkole, w której pracuję. Any comments to this? So on the left hand, Liza? oh sure we go. So here is our team that work with children with learning difficulties such as dyslexia and literacy difficulties. To jest obszar nauczycieli, którzy pracują z dziećmi, które mają problemy z dysleksją. This is our team that work with children that have, for example, either autism or a speech, language and communication need. To jest obszar pracy nauczycieli, którzy mają pod sobą dzieci wykazujące problemy w zakresie speech, language and communication needs. Językowe i komunikacyjne. Jeszcze one more comment. To pokazuje też strukturę pracy zespołowej. To nie jest struktura hierarchiczna, tylko ad hoc budowane, czy współpracuje się w różnych zespołach dla rozwiązania, zespoły projektowe tak zwane. And this is our team that work with children with challenging behaviour. To jest zespół pracujący z dziećmi, które mają takie agresywne zachowania, dające wyzwania dla nauczyciela. So that includes a counsellor, an art therapist, a learning mentor and teaching assistant. Więc ten zespół na przykład w swoim składzie ma arteterapeutę, doradcę, deputy head of center would be the manager. So we have a manager of the center and then someone that supports our manager. I ktoś, kto go wspiera. Artoterapeuta i ważniejsi są i właśnie doradca. So it's quite a big investment that the school has in children with additional needs. Więc widzą Państwo, że to jest duża inwestycja, jeśli chodzi o zarządzanie zasobami ludzkimi po stronie szkoły, zarządzanie tym problemem.
And as a result of some of this support, our exclusions are the lowest in our local authority in London. I wracając do początkowych tez, jeżeli Państwo stracili wątek, chodzi właśnie o to, żeby pokazać, że to, co tu Państwo widzicie, to jest wyjaśnienie tych postępów Londynu, tych właśnie wielkich postępów pozytywnych, jeśli chodzi o zmniejszenie negatywnych zjawisk. Do you have any questions? Czy mają Państwo jakieś pytania po polsku? Pan David zachęca Państwa do komentarzy, bo na tym slajdzie jest bardzo dużo informacji, może coś jest niejasne. Takie spostrzeżenie, że można pozazdrościć, tak? Takiej dużej grupy specjalistów, którzy w odpowiednim momencie wchodzą i zajmują się poszczególnymi problemami, tak? To jest cały sztab ludzi, których w naszych szkołach nie ma. Unfortunately, we cannot afford to provide such a large team of experts to address the needs. We envy you as Great Britain to be able to provide such support. We feel it is so important because if we get this right in terms of early intervention and support, actually as a country, I think Philip has some of the statistics. Was it 250,000 we were saying? 283. 200, so for each child that is excluded from school in the UK will cost them approximately, the country, £283,000 for each child. Per child that's excluded. If you look at their lifetime cost, it's 283,000. To jest, oni bardzo dobrze, że Pani to zadała, taki mój komentarz, bo w Wielkiej Brytanii udowodniono, obliczono, jaki jest koszt wykluczenia dziecka dla gospodarki i obliczono, że jakby życiowy koszt tego, że dziecko kiedyś opuściło szkołę i później różne generuje problemy dla społeczeństwa, to jest 283,000 is the lifetime cost for one child being za jedno dziecko 283 000 funtów. Czyli jeżeli mówimy o kosztach, to trzeba pokazać, jakie są koszty zaniechania. I w Polsce tego się chyba nie liczy. This provision a year. Że to jest dla Brytyjczyków to jest zysk, to jest super dobry deal to jest dla nich, nie? The behaviour provision here costs us £109,000 a year. A toż obliczono 109 000 funtów to kosztuje, czyli zysk dla społeczeństwa jest ponad 100 000 funtów na czysto. Dla ucznia, to myślałem, że na ucznia, w przeliczeniu na ucznia wszystko mówimy. So it's a question of, education policy and influencing your government. To jest kwestia polityki edukacyjnej i lobbyingu jakiegoś w Ministerstwie Edukacji. Okay. Jeszcze mam pytanie. Co jest robione z uczniami, którzy są usuwani ze szkół? What happens to the students who are excluded from school? So they go to, so if we saw those areas in London, every authority has one school called an alternative provision or a pupil referral unit. And those children go Każda there. dzielnica Londynu ma specjalną szkołę dla takich uczniów, specjalną. But the statistics to show when children are excluded from school into those provisions, statistics show it's very difficult for them to come back. Not many succeed. Ale statystyka pokazuje, że jak już one się znajdą w tej szkole, to już strasznie trudno im jest powrócić do normalnego systemu edukacji. Jakieś pytanie jeszcze? Okay. Pytania? Teoretycznie łatwo jest usunąć takiego ucznia. Is it easy to exclude a student from school in England? You have to have the evidence. It's not. Trzeba mieć dowody. And the inspection team, so Ofsted, if there are too many exclusions, they will ask very difficult questions of the school. A jak jest zbyt dużo takich dzieci, to kuratorium, odpowiedni kuratorium czy kurator zadaje trudne pytania dyrektorowi szkoły. Okay. Ja chciałam jeszcze zadać pytanie, w jaki sposób systemowo sobie radzą z takim poczuciem, nie chciałabym tego silnie nazywać stygmatyzacji, ale my często się spotykamy z taką sytuacją, że proponując pewne zajęcia, czyli tak jak w tym przypadku 40% takich zajęć dodatkowych, tak, to musimy to sprzedać jakby odpowiednio, żeby ta grupa się nie czuła stygmatyzowana, zwłaszcza w kontekście też pracy z rodzicami. The problem is that if you send pupils to this 40% special needs, there is the children or parents may feel stigmatized because of that. How do you tackle that? How do you sell it?
parents, yeah, exactly. Yeah, sure. Because parents are also a very big challenge involved. Absolutely. So we have a conversation with every parent. We don't put the child in whatever. We have a conversation about, is that what they would like? And I would say easily 9 out of every 10 parents want that because they have actually Mamy rozmowę z rodzicem najpierw, zanim to się zacznie dziać i statystycznie 9 na 10 rodziców zgadza się na takie coś. But there is also sometimes an element of culture change and actually being very transparent and open as a school about what you do in terms of your support. So actually we have a website where... A drugi czynnik, który jakby pozwala jakby zapobiec temu stygmatyzacji, to jest otwartość szkoły i transparentność, czyli pokazywanie, co my naprawdę robimy. Our website has parents talking about their concerns about placing a child in a different position, provision. Na przykład szkoła ma stronę internetową, gdzie można przeczytać wypowiedzi rodziców na temat ich problemów i trosk. But the difference that has made to their child. I również takie pozytywne relacje na temat, jak gdy już to dziecko znalazło się w tym nowym programie, jak pozytywne zmiany, czyli tacy adwokaci zmiany są. Rodzice tych dzieci, które już są w systemie, są wykorzystywani jako adwokaci zmian pozytywnych. Ja bym chciała zapytać, chodzi o współpracę między szkołami, że powiedzmy te szkoły mocniejsze ciągną do góry, te szkoły słabsze. No u nas generalnie w tym momencie jest sytuacja taka, że każda szkoła walczy o tego samego ucznia, tak? Przynajmniej w mniejszych miejscowościach, bo w Warszawie to chyba tego problemu też walczy. No i u nas raczej te szkoły mocne chciałyby się odciąć, tak? W ogóle nie identyfikować się z tym, czy to jest jakby odgórnie w Anglii przez jakiś system, czy przez kuratorium, z czego wynika? In Poland there is the aspiration for good schools to cut off from the lower performing schools, and they don't want to cooperate because they don't want to be associated with lower Yeah, we love the same in England, isn't it? Yeah, it's the same, and really the only thing, I don't know, Philip might disagree, but he's the expert on a lot of this, but is that the accountability system, the inspection system, actually looks very closely at the progress of children with difficulties. And that's only a fairly recent thing in England, that actually the inspection team go in, and unless the children with special educational needs or real difficulties are doing well, it doesn't matter how well the rest of the school are doing, they will look closely to make sure that that group is doing particularly well as well. And that is slowly, I think, beginning to change, but a lot depends on the head teacher, the ethos of the head teacher's philosophy as well. Chodzi generalnie o to, że nacisk jest kładziony na pomiar postępów u tych dzieci specjalnych, znaczy specjalnych potrzeb. I kuratorium w Wielkiej Brytanii patrzy na to, nie interesują ich szkoły, tylko uczniowie. Pytanie jest badawcze, jak sobie radzą uczniowie ze specjalnymi potrzebami. I to trochę zmienia optykę całego systemu. Pytanie, Czy tak? w Anglii jest obowiązek nauki do jakiego wieku? What is the, how long do you have to continue education for in England? Compulsory education threshold. 18 lat. But children with a special educational need often get provision up until 25 now. Ale uczniowie o specjalnych potrzebach nawet do 25 roku życia są objęci. That changed in 2014. W 2014 it was raised up. It was raised from 18 to 25. W 2014 ten wiek 18 lat podniesiono do 25 lat. So I'll be quite quick through this bit, but so you can go on. This is how our provision is set out at the school, and this is how we communicate with parents about what you offer and how we try and To jest engage sposób, w parents. jaki komunikujemy się z rodzicami. And we offer in each of those 4 areas 3 levels of support. Oferujemy 3 levels, you said. 3 levels, yeah. 3 poziomy wsparcia. So the first level we call wave 1. Ten pierwszy poziom nazywamy falą pierwszą. And for us this is the most important level. Dla nas najważniejszy. Because it's looking at actually
how we work alongside teachers to support the whole school behaviour policy. No, dotyczy współpracy na teachers with. So how we, for example, train our new teachers coming into the school in behaviour management. Jak szkolimy nauczycieli, żeby sobie radzili z zachowaniami agresywnymi na przykład. What the content is of our assemblies around promoting positive behaviour and anti-bullying. Among students. When you bring the whole school together as an assembly, what's the message that you give around positive behaviour? Okay, więc jeżeli chodzi o to, ciągle w pierwszej fali ważne jest komunikowanie na poziomie całej społeczności szkolnej. Czyli jeżeli jest duże zebranie, w którym uczestniczą wszyscy uczniowie, cała społeczność uczniowska, to tam się komunikuje, jak ważne na przykład są te pozytywne zachowania. How we reward students as a whole school for positive behaviour. Jaki system nagród, pozytywnych bodźców jest oferowany dla uczniów, którzy mają pozytywne zachowania. Our Wave 2 provision looks at the sorts of group support that we put in for children with challenging behaviour. Lower level, smaller groups. So this is for everybody. Okay. This is for those children very often that we've targeted that we think need some support. Na fali drugiej czy poziomie drugim on obejmuje już to już jest poziom grupy, to nie jest cała społeczność uczniowska, tylko poziom grupy o podwyższonym ryzyku. I tam mamy specjalne działania tylko dla tych uczniów, którzy zidentyfikowaliśmy jako uczniów o tym podwyższonym ryzyku. For example, we offer breakfast clubs because many of our children, the families are quite dysfunctional at home and will not be getting their children up and ready to sit around the table to have breakfast. So na przykład oferujemy takie instrumenty jak koło czy klub śniadania, ponieważ dzieci często w domach nie mają takiego zwyczaju, żeby jeść śniadanie wspólnie w kręgu rodzinnym, to my oferujemy to w szkole. So we bring the children together with the newspapers early in the morning. We give them a free breakfast. Czyli trochę symulujemy rodzinne śniadanie na obszarze szkoły. Jest gazeta poranna i śniadanie, płatki pewnie. We talk about the news and what's gone on during the day, and they love it. Rozmawiamy o wiadomościach. They come in nice and early in the morning and meet with us. And other stuff as well. So we put on, for example, timetable or parent groups as well. We've got, so we work with specific groups of parents, and then we have timetabled lots of support that look at some of these areas that I'll talk about. Współpracujemy też w ramach tej drugiej fali z rodzicami. And then the final level is for children that have very challenging behaviour. We do quite intensive, sometimes one-to-one intervention and support. A na poziomie trzecim jest już praca z uczniem indywidualna, 1 na 1, gdzie już rzeczywiście najbardziej trudnych problemów się pojawiają. So, for example, children with particularly challenging behaviour will have a individual plan, pastoral support plan, where the parents are contacted every single day, and it's over 12 weeks. I na very, przykład very specific rodzice, kontakt nauczyciela czy szkoły z rodzicem następuje przez 12 tygodni w częstotliwości raz dziennie, przez 12 tygodni, codziennie. For those parents that are not wanting or finding it difficult to engage with the school, we have people identified that will go home, into the home and discuss with the parents. A co jeżeli rodzic nie chce się kontaktować ze szkołą? Nauczyciel idzie do domu i się kontaktuje. And this is one of the tests that we use to try and get an understanding of those children when they first come into the school that might be vulnerable. To jest jeden z testów, które stosujemy to detect the probability, żeby wykryć prawdopodobieństwo podwyższonego ryzyka zachowań agresywnych w szkole. To jest taki test, który stosujemy. What is it about? So this test is done in 45 minutes on the computer. Na komputerze się go wykonuje, zajmuje jego przejście 45 minut. And it will throw up for us in terms of the children across 9 areas. I won't go through all of them. I wyniki tego testu są prezentowane w 9 obszarach.
So things like, what is their attitude to teachers, or what is, do you want to go one by one? or what is their attitude towards attending school? Postawy wobec nauczycieli, pierwszy obszar, what are the others? Feelings about school, how they perceive themselves as a learner. Postrzeganie siebie, samoocena jako ucznia, osoby uczącej się przez ucznia. And how confident they are in learning. Pewność siebie w uczeniu się. And we then, let me just see if I've got, oh, I've not got that slide on there, that doesn't matter. We will then look at putting together groups around those particular areas to actually focus quite closely on improving one of those aspects. I jeżeli zdiagnozujemy jakieś słabe strony, to szczególnie na nich się koncentrujemy. It's not perfect, but sometimes it's quite difficult with some of our more challenging children to show those sort of tiny steps of progress. Nie jest to łatwe, ale na pewno pomaga nam. This is just one way of doing that. To jest jeden ze sposobów. We test them at the start, and then at the end of the support that they've received, we test them again, and we look to see if any of their scores have Testujemy changed. na początku, at the end, beginning and afterwards, yeah. How long after? So 1.5 terms, so we test twice a year. Więc test jest wykonywany 2 razy w roku. I zawsze porównujemy wejściowe wyniki na wyjściu i na wyjściu. Chciałam zapytać o rekrutację do tych grup, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że uczniowie są dobierani w grupach, tak? Czyli jeżeli na przykład jest grupa uczniów, która ma niskie poczucie swoich możliwości uczenia się. Can you go to wave 2? Wave 2? So the question is, how do you identify people for wave 2? For these? Sure. Nie. Raczej, czy na przykład, jeżeli jest grupa, 10 uczniów, która ma zidentyfikowane niskie poczucie własnej wartości, tak? If you, for example, identify a group of 10 students with low self-esteem, Yes. To czy oni są wszyscy w jednej grupie, czy te grupy są dywersyfikowane pod kątem takich osób, które się tam muszą znaleźć, żeby na przykład na tle grupy były troszeczkę wyższe w tych umiejętnościach? W jaki sposób są te dzieciaki dobierane? Do you manage the lineup of the team, for example, if it's a low esteem people, will you invite one high esteem person like a role model, for example? Yeah, brilliant. So this goes on to my next little bit. This is only 50 seconds, this video. Okay, can I play this? So this is... So when we look at our... Świetne pytanie. This is one of the children who has had some difficulties, but has got better, if you like to say better, but has felt they've improved. And it's been as a result of working alongside another child, so we've called it peer mentoring. To jest przykład dziecka, które osiągnęło postępy dlatego, że miało kontakt z dzieckiem lepszym, że się tak w cudzysłowie lepszym, czyli to się nazywa peer mentoring, czyli rówieśniczy mentoring. Czyli, bo to było pytanie, jeszcze powiem, bo Pani się spytałaś, czy jeżeli jest grupa 10 osób z niskim poczuciem, wystawienie tam jednego dziecka o wysokim jest uznawane za sposób na poprawę sytuacji tej 9 pozostałej, tak? Peer mentoring is when a student mentors another student. It's generally an adult would mentor a student, but peer mentoring is when it's one-on-one with someone around the same age. Peer mentoring has helped me by me talking to my peer mentor about my school problems, and my peer mentor has been through some of the same things as what I've been through. Mówiło o tym peer mentoring, czyli po mentoringu rówieśniczym, że bardzo pomogło. Ta dziewczynka mówiła, że bardzo jej to pomogło. Any other messages? Not from that, that's okay, yeah. I've got about 5 minutes, I think, so I'll move on. So number 4 is the importance of how we work with pupils and parents. And one of the things that we've done is we've interviewed our pupils and asked them to talk about the sorts of challenges that they face. I to I'm going to play a movie now. So just 30 seconds of it, but yeah. I ten film, Pan puści film po prostu. So this is one of our children who has had some real difficulties with his behaviour. Talking about, które miało problemy wychowawcze. Talking about his experience and what has helped him. I mówi o swoich własnych doświadczeniach i co mu pomogło.
I've had a lot of support from teachers in school because I have dyslexia and I find it very hard to concentrate in class, and like sometimes I can be a bit destructive, you know, like my behaviour, kind of like work twice as hard to keep my behaviour well in lessons and stuff like that. I've had to go to these sessions where it would either be me on my own or me in a small group of other students with the same problem as me, and we will like talk about anything that's bothered us during the week, and then we'd like read and then like write out stuff, and then like anything we find hard during the week we'll have to revise over the weekend, so we come back for the next week we'll know those words. The teacher could like come over and like ask if you would like to like work with someone else, or ask if you want me to really roll through it again with you, or if like I can read it out for you if you want, if you don't understand it. I have problems with reading and writing, and I get bullied because of the way I am. Room 29 is sound, like working on sound, and reading and writing, and NSC is more like support and problems we have. Before I had room 29, I hardly could spell. I think it's got better with spelling and reading. When we're doing hands-on stuff, like not just sitting there doing writing all the time, like drama and that, and like doing hands-on stuff. When they're marking our books, it's not just covering spelling, like corrections, and just read what it's trying to say. I got ADHD support and stuff, so my ADHD and stuff. Basically, because I found it hard to concentrate in lessons, and it helped me a lot. Can't control my anger if I get angry, and I can't concentrate in lessons. I learn best when she explains it in the class, and the teacher comes up to me and explains it more. Then I understand what to do. Otherwise, I wouldn't understand it. You should like stop like people talking a lot more and give out like warnings if people misbehave, and then that way people will stop and you can concentrate. Well, I have something called Asperger's syndrome, and it does mean that I learn differently to other children that don't have it. One of my most big difficulties is making friends, because I don't like losing them. Yeah, and I do feel quite upset when it happens. Or when the teacher speaks in a clear way that I can understand. When they go over it a number of times so that I can understand it a bit better. And that, to choose the groups. Choose the groups, because I can't work with children that I don't get on with very well. Just say to work in silence, because that's how I can work properly. The school is doing a fantastic job to help me, give that lots of support, and keep pushing forward to me, like get best grades. Sometimes I find it challenging reading the textbook and finding like a word that I don't understand. When I find it a little bit hard to get those difficult words in my mind, it just help me break it down, and then just give me a way to find it out, the words that I'm stuck with. Well, if the teachers know me really well, she might know what I'm struggling with, and if she gives me the work, and I'll be able to do that because she understands me. If I get sometimes stuck in the class. I have support in SOC. When I started in 10, I had a bit of support in room 29. English, writing, starting a story, starting a paragraph, and
just make it order, give him instruction one at a time, and help me when I'm stuck. About what works for him, and actually to involve pupil voice in talking about their challenges to our staff has been very, very Główna powerful. teza jest taka, że ten chłopak był bardzo blisko takiego wykluczenia z systemu edukacji, ale udało się go zatrzymać i główna lekcja z tej historii jest taka, że pozwalanie, żeby taki młody człowiek sam powiedział o swoich problemach jest bardzo ważne. On mówił o narkotykach, on sam mówił, że się źle zachowywał, ale że niech sam powiedz, co jest twoim problemem, jest bardzo ważne. And so just finally, the final one was about high expectations, and actually you really still expect children to behave extremely well in our school. Is this four? This is the final one. A Państwo pamiętacie, na początku był taki okrąg i było 5 kroków do osiągnięcia tego sukcesu i teraz przechodzimy do kroku numer 5, czyli wysokie oczekiwania, wysoko podniesiona poprzeczka. This is a picture of our naughty room, if you like, just to show you. So when instead of very often us excluding children from school, we place children in our internal exclusion room. To jest taki pokój, w cudzysłowie, dla niegrzecznych, naughty room, dla niegrzecznych dzieci. Zamiast wyrzucać dzieci w ogóle ze szkoły, to kierujemy je do tego pomieszczenia. Because actually when you remove a child from the school, if you exclude a child, very often that has challenging behaviour, and they're spending time out of school, they're not learning, and very often they are mixing with peers that actually pull them further into disruptive Jeżeli behaviour. dziecko, alternatywą jest oczywiście zupełnie usunięcie dziecka ze szkoły, ale to ma negatywne konsekwencje, bo będzie się uczyło złych zachowań od innych i będzie traciło kontakt ze szkołą, a my ciągle chcemy trzymać w szkole takie dzieci przez jakiś czas. We would rather know where they are and make sure that they're doing the work that they would be missing in the classroom. Więc wolimy, żeby one ciągle były, na przykład robiły zadania domowe w szkole, a nie gdzieś uciekały poza szkołą. All of the children that go through that particular provision, however, if they go in there more than twice in a period of To the naughty room. 10 weeks, then actually we will do a screening test to see if there is actually an underlying learning difficulty that might explain the behavior. Jeżeli w ciągu 10 weeks, you said? Yes. Jeżeli w ciągu 10 tygodni dany uczeń co najmniej 2 razy się znajdzie w tym pokoju, to wtedy zaczynamy diagnozować głębiej, co jest problemem. So just final slide from me. Sometimes working with children with challenging behaviour, we don't always see the immediate improvements. To jest ostatni slajd z mojej strony, który odpowiada na pytanie, co robić z dziećmi, które nie pokazują szybkich oznak poprawy. So this is a slide of the 100-meter record, and every year we think that human beings cannot run any faster. This is like a pep talk. Yeah, what's not? Pep talk? Yeah. Okay, to jest ten slajd pokazać Państwu, żeby Państwa zmotywować trochę do uwierzenia, że to się da. I to pokazuje, jak zmniejszała się czas rekordu w biegu na 100 metrów. Starting from which year? So this just shows from about the 1800s through to 2000 actually how the record has Od been broken XIX each year. wieku ten czas przebiegnięcia przez człowieka 100 metrów widzą Państwo, że się zmniejszał. But with a very attention to diet and training, actually the record is broken every year. Ale powodem dlatego, że ciągle jest postęp, jest duże zwracanie uwagi na dietę sportowca i szkolenie sportowca. So when you stand back, you see the difference that you're making, and sometimes with the children we're working with challenging behaviour, when we're there every day in school working with them, we don't always see that improvement, but when we stand back over a period of time, actually the improvements can be quite I czasami visible. nauczyciel może być zniechęcony, że pracuje z takim dzieckiem i inwestuje energię, czas, a nie widzi postępów. I wtedy pan David mówi, żeby trochę się cofnąć i popatrzeć na te postępy dziecka właśnie tak, jak się patrzy na zmiany rekordu świata na 100 metrów. Czyli to ma motywować nauczyciela do, przynajmniej żeby nie rezygnował ze swoich
wysiłków. So this very final video, just 1 minute long, this is the video of my school in terms of the provision that it has, and at the end it has some comments from the parents and the children about the difference that it has. To jest wideo o szkole pana Davida, a później na końcu komentarze rodziców. Dziękuję bardzo.